Dość szybko, prawie natychmiast spotykamy się z bardzo pozytywnym przyjęciem różnych kręgów znajomych, prawda, w Polsce. I były też, co to dodawało nam dużo otuchy i zresztą podnosiło poziom pisma, to współpraca przyjaciół w Polsce. To znaczy było parę numerów przygotowanych w całości w kraju, prawda. Był taki numer o Orwellu, poświęcony Orwellowi, który był przygotowany przez Marcina Króla i Wojtka Karpińskiego, to czyli naszych przyjaciół raczej liberalno-konserwatywnych. Bardzo dobry numer. Był numer, który myśmy zatytułowali, duży numer, Archipelag wolnej myśli, i to było rosyjskie myśli, i to było przygotowane przez innych ludzi, pisarzy, poetów. To był Wiktor Woroszylski, Andrzej Drawicz i chyba również Dąbrowski, Witek Dąbrowski, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie wybitnych znawców, specjalistów literatury rosyjskiej, ludzi zaangażowanych bardzo opozycyjnie, prawda? To był ten Archipelag wolnej myśli. Później takim bardzo ważnym numerem, czy też raczej dwa numery poświęcone, dokładnie tytułu nie pamiętam, ale to się nazywa o Kościele, socjalizmie, lewicy, o chrześcijaństwie, socjalizmie, Kościele i lewicy, coś takiego. I to był pomysł chyba podsunięty przez Adama Michnika, chociaż on sam tekstu nie napisał do tego numeru, dlatego że on wtedy pisał swoją książkę, prawda, o dialogu. Jaki to był tytuł? No w każdym razie Kościele. Kościół, Lewica, Dialog. Tak jest, Kościół, Lewica, Dialog. On pisał w tym samym czasie, więc. Ale tam się znalazło parę znanych i później nazwisk. Tam było, już tutaj wspomniałem, to Antoniego Macierewicza, tekst bardzo taki lewacki, między innymi rugający opozycję za to, że szuka parasola w kościele, prawda, ochrony w kościele, i optował na rzecz uniezależnienia od kościoła, prawda. Tam była Teresa Bogucka, wybitna dziennikarka, później Gazety Wyborcze. Tam był, trudno to uwierzyć, podobnie jak w przypadku Macierewicza, ksiądz Małkowski, który jest skrajnym księdzem, nawet przez Kościół od 20 lat uznanych, gdzieś tam na Górkę Węglową, na cmentarz zesłany. On chodził zresztą do jednej klasy z Wojtkiem Karpińskim i z Marcinem Królem, prawda, więc to można powiedzieć. W każdym razie jego był tekst, nie jedyny, nie pierwszy jego tekst, prawda. W tej chwili nie pamiętam, czyj był tam jeszcze tekst. W każdym razie to był pasjonujący i to był blok bardzo ważny politycznie też, dlatego że to było w okresie zbliżania się, można powiedzieć, tej laickiej inteligencji do Kościoła i to była jakby konfirmacja i świadectwo, wyjaśnienie i konfirmacja tej ewolucji. Z dzisiejszej perspektywy trudno to zrozumieć, wręcz przy poziomie antagonizmu, przy tym, co różni biskupi czy księża potrafią mówić, prawda, na przykład o Adamie Michniku, o Gazecie Wyborczej i tak dalej. Także to były bardzo ważne numery.